Adil mówi, że pokaże jej chatę. Wow! Ja będąc na tym wozie politycznym robię sobie na plus czy na minus, nie wiem. Na mapie tego nie zobaczycie. Ja idę na azymut, no bo nie da się inaczej tego przejść. Powiem wam tak, nie polecam chodzić samemu w takich miejscach, bo to w takich miejscach właśnie się dostaje w zęba. Witam Państwa bardzo serdecznie na śniadaniu lunchu. Dzisiaj jemy krewetki tikka masala z ryżem na parze. I ten odcinek, moi drodzy, zaprowadzi nas prosto na slumsy, największe w Bombaju, największe chyba w Indiach, jak się dobrze orientuję. I nie będę chciał wam pokazać tych slumsów od takiej standardowej strony, czyli bieda, bieda i jeszcze raz bieda, tylko akurat te tutaj w Bombaju charakteryzują się ogromną przedsiębiorczością i na tym się skupmy i skupimy. Skupimy się też na problemach, z którymi się zderzają, więc smacznego. Ja testuję, czy nie jest pikantne. O nie, to jest pikantne. Będzie piekło. O ja cię kręcę. Ale pikantne. To nie był dobry pomysł. Było trzeba jeść to, co się zna, a nie kombinować. Zapomniałem jednego kabelka, muszę wrócić, ale w międzyczasie, moi drodzy, zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej, żeby ta machina dalej się toczyła swoim tempem, ale dzisiaj było tak piekielnie ostre, że normalnie aż się przebudziłem. Powiem wam, że dosłownie w 5 minut po zjedzeniu tego troszkę jedzenia nie zjadłem całego, nie dałem rady. Toż to będzie takie piekło później, wiecie gdzie. Ale ostre, naprawdę, aż się spociłem. Patrzcie na to. Jestem w swojej klatce. Biorę to. To jest lek probiotyczny. Mówię probiotyczny, bo ma status leku. I taki probiotyk biorę. To nie jest żadna współpraca, ale coś takiego. Widać? Enterol. No i więc to ma mnie uchronić. Jak na razie działa to. Więc kurczę, sprawdzę się. Więc to dużo mówi już, nie? Zobaczymy po dzisiejszym jedzonku na śniadanie lunch, jak to przejdzie. Dobra, się ogarniam. Kabelek mam i idziemy. Słuchajcie, wybieram opcję najszybszą, bo jest niestety... No późno wstałem, bo późno poszedłem spać. No, analogia. Nie ma co tutaj ukrywać, ale jadę metrem, żeby się szybko przedostać, bo nie mogę ogarnąć, jak pojechać tą koleją miejską. No nie mogę, w sensie nie jest to takie oczywiste, jeżeli chodzi właśnie o tą komunikację, bo jakoś, no nie potrafię, wiecie co? Trzynasta 30. Bilet trzeba kupić. Ty, a dacie wiarę, że ja wczoraj tutaj w metrze jadąc, już po skończeniu nagrywania, dwóch gości zagadało do mnie, takich z ministerstwa, którzy odpowiadają za marketing turystyki w Indiach. No i zagadują do mnie, czy bym nie chciał promować jako obcokrajowiec Indii w spocie reklamowym indyjskim. No i może będę promować Indię, ty. Beka. Proszę się pakować do bombajskiego metra. Nie? I tym szybkim przeskokiem jesteśmy, moi drodzy, w części miasta, które nazywa się Dharavi, w którym kiedyś była wioska, a dziś są jedne z bardziej znanych na świecie slumsów. Moi drodzy, teraz jesteśmy w innej części Bombaju i to już widać na pierwszy rzut oka, że tu jest inaczej, ale nie znaczy, że gorzej. Tu jest po prostu inaczej. Tutaj mieszkają ludzie, którym się nieco gorzej powodzi. A może faktycznie trzeba użyć słowa gorzej powodzi, ale nie znaczy, że nie są szczęśliwi. Bo ludzie zawsze utożsamiają slumsy
z czymś, z jakąś taką, wiecie, problematyką, z takim brakiem przedsiębiorczości, a Darawi jest tego zupełną odwrotnością. Ja wam to pokażę. Hello, salam, hello. Słuchajcie, tutaj pomalutku będziemy... Selfie. One selfie. Okay, one selfie. What's your name? My name is Arsad. How old are you? I am 5. 5. It's good, bro. Ile masz lat? U mnie wszystko w porządku. Hello. Next one photo. Tutaj, słuchajcie, wchodzimy teraz na część, tak mi się wydaje, bo ja tutaj nie mam ani nikogo znajomego. Namaste, hello. Ani nikogo znajomego, ani żadnego, wiecie, zaprzyjaźnionego koleżki. Ale tutaj gdzieś zaczyna się właśnie ta sekcja właśnie, gdzie segregują śmieci. Bo tutaj odbywają się przeróżne biznesy. Od segregowania śmieci po wytwarzanie galanterii skórzanej. Czekajcie, dziewczyny. Powiem wam tak, na mapie tego nie zobaczycie. Ja idę na azymut, no bo nie da się inaczej tego przejść. Namaste. No, ty śmieją się ze mnie, jak im mówię. Zobaczcie, zupełnie inne klimaty, nie? Tutaj nie ma czegoś takiego jak przestrzeń międzysąsiedzka. Każdy mieszka blisko siebie, no. Zobaczcie tutaj na przykład. Wejście do chaty. Wejście do chaty jest dosłownie po prostu na centymetry. I powiedzcie mi, że jak się mieszka tak blisko siebie, to nie ma sąsiedzkich przebojów, nie ma perturbacji sąsiedzkich. Są. Nie ma opcji. Łap, mordo, piłka. Piła z chatek. To się szanuje. Ogłoszenia w języku arabskim oznaczają, że jest tutaj duża społeczność muzułmanów. Powiem wam jedno. Nie chcę tutaj być, wiecie, stronniczy, ale zauważyłem bardzo jeden aspekt, który łączy przynależność religijną do statusu majątkowo-społecznego. Wszędzie tam, witam, Hej. wszędzie tam, hej, wszędzie tam, gdzie na przykład są muzułmanie, jest biedniej. Mówię tak generalizując, wszędzie tam, gdzie są chrześcijanie, już jest bogaciej. Lepsza edukacja, lepsza znajomość języka. Wiecie, i to tak, jak człowiek spojrzy na to szerzej, to się powtarza w każdej części świata. Gdzie nie zajedziesz, to chrześcijanie zawsze lepiej sobie radzą. Z czego to może wynikać? Spróbujmy znaleźć na to odpowiedź. Wchodzimy troszkę dalej, głębiej. Tu jest złotnik. To jest jakaś główniejsza ulica, ale muszę wejść trochę głębiej. O, i tutaj mamy Santa Church, chrześcijańska część. A wejdźmy, zobaczmy. Oczywiście, powiem wam tak, nie polecam chodzić samemu w takich miejscach, bo to w takich miejscach właśnie się dostaje w zęba i w takich miejscach właśnie... O, tutaj, Daya Sadan. Ciekawe, co tutaj robią. Szpital dziecięcy pod banderą chrześcijańską. To, o czym mówiłem. Chrześcijanie, jak gdzieś przychodzą, to faktycznie przynoszą edukację, przynoszą zdrowie i wiecie, i to naprawdę daje dużo do myślenia. Ale to też nie jest takie, wiecie, jednostronne, że oni przychodzą tylko i wyłącznie nieść dobro. Bardzo często też przychodzą zrobić grunt pod coś. Różnie to bywa, różne są, wiecie, różne są zamiary. Zobaczcie, tutaj tak, kościółek, I love Muhammad, coś tam, pewnie coś może jakieś takie polityczne. Tutaj moi koledzy. Yes, I speak Polish on the video. Jesteśmy, słuchajcie, tutaj na osiedlu i poznaję Adil. Hello, Adil Hashmil. Adil mówi, że pokaże jej chatę. Wow, zobaczcie, to się nazywa. Uwaga, kicia, przepraszam, no proszę przejście zrobić. Zobaczcie, jak ciasno. Przechodzimy, tutaj można się zgubić.
jak ktoś nie zna topografii. Miriam, hello. Ale pochowane, ty. Powiem wam, że tutaj się nie da nie zgubić. O tak, nie da się nie zgubić. Zobaczcie, kurczę, jakie szczęście. Koleżka mój. So, you live here all your life? Yeah, 25 years. How do you know English? Where did you learn? In the school? Yeah, first convent school English, high school. So, education is important. Yeah, very important. Bardzo ważna edukacja tutaj właśnie. You need to learn, you need to study, you need to do something good in your life. You are smart. Thanks. This guy is smart. Really, guy. That's my bike. Okej. Zobaczcie, kolega ma tutaj... Come on, I see it. Zobaczcie, takie wejście. Ale strome. That's my cat. Ale strome, kurczę. Zobaczcie na to, jak ja tutaj wchodzę, Ajo. normalnie pionowo wchodzę. That's my cat. Wow, this is British. Yeah. No kicia. Ajo. Hey. Hello. Hi. Wow, so nice. Hello, what's your name? Neha. Niha. Nice to meet you, Niha. Brother, in this small house, Yeah. how many people live? 5 people. 5 people. 5 people. My sister, Yes. my mom, Yes. my little brother, and my dad. 5 people. Malutka miejscówka taka, zobaczcie. Jeszcze kotek jest. O. Tutaj pani robi, zobaczcie, hafty robi, zajmuje się haftami, jest nauczycielką, a tu właśnie kolega ma maszyny takie do haftowania i tym się I have one zajmuje. horse. Oh, one horse? Yeah. Really? Yeah. Here? Yeah, in India, Karjat. Okay. This is in the village. Village. Okej. Ma jednego konia też. Yeah. Proszę zobaczyć, to jest factory, manufacture of my friend, fabryka mojego kolegi. It is here? Not here. Not It's here. 27 kilometers from here. A, 27 km stąd. Mają fabrykę z tatą. Lot of work. O, żółw. Proszę bardzo, nad żółwia mają. Wow. Żółw I made ładny. this with myself. Really? Yeah. So after 10 years, Yeah. All the Dharavi slum. Finish. Finished. All of them finished. The people are living here. They get new houses in buildings, and all slums are destroyed and finished. so new houses outside of the city, Out somewhere? of the no, in this city, main city only, this area, but same building. So they want to make the business building here. Business building, commercial buildings, and working buildings. You are happy? Yeah, of course. Really? We should get some development, good area, nice people, and cleanliness. That's. Zobacz. सीधा बैठना. वो हाँ. just a second. Yeah. वो ना vlog में डालेंगे. Słuchajcie, powiem wam tak, to jest brat mojego kolegi, którego przed chwilą poznałem. Tutaj siostra uczy się, studiuje, a koleżka tutaj szyje, zobaczcie, takie kurtki. Wow. From beginning? To end. end. Everything. Wow, Cutting, nice job, polishing, very good job. Stitching. This is for motorbike. Yeah, of course. Ah, amazing. Goodbye. Bye. Thank you so much, Bye. guys. Bye. Beautiful Love you, people. Poland. Love you, Poland. Thank you, beautiful people, very smart family. Thank you so much. Thank you you. so much, brother. Bye bye. Thank you. Słuchajcie, przepiękne doświadczenie. I tak, i powiem wam jedno. Jak byście przyszli tutaj z przewodnikiem, czegoś takiego byście nie doświadczyli. Dlaczego tak mówię? Bo przewodnik... Hello guys! Hello! Bo przewodnik jest pewnego rodzaju tarczą, która was oddziela od tej lokalnej społeczności. Salam alaikum. Hello! Przepiękni ludzie. Ale jak przedsiębiorczy, zauważcie. Zobaczcie, 5-osobowa rodzina mieszkająca... Witam. Mieszkająca, słuchajcie, w takim małym apartamencie i prowadząca biznes, mająca drugi apartament, wynajmują go sobie gdzieś tam poza
chciałem pogłaskać. Poza tutaj Dharawi, bardzo przedsiębiorczy. Zobaczcie, Hindusi, muzułmanie, wszyscy żyją sobie razem. A ja też idę w lewo za koleżankami nowymi. Ale klimat. Niesamowity. Zobaczcie, skóra, przetwórstwo skórzane, robienie garnków, O, cześć dziewczyny, hello! Hello! Hop. Cześć dziewczyny. Czy ja tutaj przejdę? Nie, tutaj nie przejdę. Tutaj już labirynt. Życie tutaj płynie. I sklepiki są. Zobaczcie, można sobie kupić jakieś różne rzeczy. Powiem wam, że ciężko jest się też zlokalizować, gdzie tutaj pójść, żeby kogoś może, wiecie, nie urazić. Tutaj świątynia hinduistyczna. Jakiś ołtarzyk. Pójdę jeszcze głębiej, przejdę się jeszcze głębiej. Zobaczcie, Dharawi ma takie malutkie apartamenty. W każdym z tych apartamentów jest toaleta. I jak salam alejkum, hello. No właśnie, zobaczcie, tutaj nawet nie jesteś w stanie w sumie rozpoznać, czy to jest... Ale zobaczcie, jakie piękne drzwi. Czy nie jesteś w stanie rozpoznać, czy to Hindusi, czy to są, wiecie, czy to są muzułmanie. Wiecie co? Idę tutaj w ciemny las. Zobaczcie, dzieci normalnie popinają sobie. Wszędzie normalnie są schody do tego. Ale uciekają do domów. Cześć, hello, salam. Hello. Słuchajcie, już się tak zapuściłem, że sam nawet nie wiem, gdzie ja jestem. Ale zarąbiste. I jak ktoś mi powie, że pójście do muzeum jest lepsze od wizyty tutaj na Dharawi, no to wyśmieję. Zobaczcie, jak pięknie tutaj przyzdobione wejście, żeby były witam, nie bój się, żeby było szczęście dopisywało. Podejdźmy jeszcze tutaj, na boisko. Chociaż to trochę ryzykowne, bo dzieci zaraz zaczną wszystkie, wiecie, przybiegną może. To jest podwórze. O kurczę, naprawdę takie podwórze. Wow! Hello! How are you guys? I am fine. Wow, beautiful place! No naprawdę, wygospodarować takie miejsce na boisko, to jest szacun. Chyba jedyne tutaj w Dharawi. Słuchajcie, trzeba uważać pod nogi, żeby nie wleźć w jakieś Mogę zobaczyć? Proszę głosować na jakiegoś tutaj szefa z Dharawi. Bo tutaj są polityczne... Muslim. Okej. I słuchajcie, powiem wam tak, Dharawi, ten slums tutaj, on jest połowę mniejszy od Central Parku w Stanach, który znacie. Tak szczerze powiedziawszy, można powiedzieć, że obszar tutaj tego przybytku w Bombaju mierzy około 2 km kwadratowe, 2,3 km kwadratowego, czyli jest naprawdę bardzo mały obszar, a na tym małym skrawku obszaru, tych 2 km, 2,3 km, żyje 1 milion ludzi, 1 milion przedsiębiorców, 1 milion osób, które codziennie budują ekonomię i gospodarkę Bombaju. A to jest przyszłość narodu, dzieci. Piękne, piękne. Faisal, this is our friend. Słuchajcie, tutaj przechodzę dalej. Faisala. Salam alaikum. Okej. Kolega mówi nie. Życie. Guys, thank you so much. Not allowed. Okej, Faisal. Thank you. Dobra, ja się ulatniam, bo niestety się nie udało tam wejść. Zobaczcie tutaj. Zobaczcie, jaki kontrast. Wieżowiec i tutaj właśnie slumsy od środka. Co tutaj się dzieje? Co tu się dzieje?
Co tu dziewczyny robią? No dobra. Faisal do mnie mówi, przybiegł szybko i mówi: Tomas, ta strona nie jest bezpieczna. Ja mówię do Faisala: Faisal, siła z nami, kolegami. Pamiętajcie, życie trzeba przeżyć życiem lwa, a nie życiem kozy. O, salam alejkum. Zobaczcie, można zapłacić elektronicznie, nawet za banany, nie? No właśnie. Dobra, przechodzę dalej tutaj. Tutaj widać, że jest taka główniejsza ta arteria. Tutaj z chłopakami. Chodzimy. Co tam? Salam alaikum, hello. What's your name? Faisal. Słuchajcie, podwózka? Nie wiem, czy podwózka, czy nie, ale to jest polityczna jakaś właśnie marketing polityczny. Średnia... Thomas, my name is Thomas. Średnia wieku uczestników politycznego marszu 5 lat. Ja się tutaj wkręciłem z moimi koleżkami. W życiu trzeba łapać okazję. W życiu trzeba łapać okazję. Proszę bardzo, tutaj troszkę zerknijmy. Zauważcie też, że tak jak ten kolega powiedział, w przeciągu kolejnych 10 lat slumsy zostaną wyburzone na rzecz budynków biznesowych i mieszkalnych. Czy tego chcemy, czy nie chcemy? Salam alejkum. Czy ja takim... Ty, ja nie wiem, czy ogólnie ja będąc na tym wozie politycznym robię sobie na plus czy na minus, nie wiem. Ale kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Ciekawe, czy będą się bić. Jak coś, to wjeżdżamy w sandała, nie? No zobaczcie, tam jest jakaś właśnie ta... Ale to jest aktywny ten. Czekaj. Sorry. Don't worry. Thank you. Bye. Idziemy dalej. Przedzieramy się jeszcze bardziej w głąb tutaj tego miejsca. Tutaj starsze panie. Salam alejkum. O. Salam alejkum, hello. Kurde, nie wiem jak się za bardzo witać, bo nie jestem w stanie zidentyfikować, kto jest kto. O, tu już spokojniej. Ja w te polityczne gierki to raczej nie chcę grać z nimi, bo polityka to tylko męczy. O, ale gęsto, ale moczem śmierdzi. Ciekaw jestem, czy tutaj jest jakieś prawo, które zakazuje oddawania moczy. Nieźle. Zobaczcie, jakie wąskie wejście do domów. Widzicie to? Mój sandał. Na jeden sandał. Okablowanie też jest niezłe. Idę na azymut. Chcę znaleźć jakieś fabryki, ale z tym znalezieniem fabryk to mi słabo idzie, powiem wam szczerze. Tam mnie ziomek nie wpuścił. Ale może będzie nieco lepiej. Hello. Sympatycznie, kulturalnie. Co najważniejsze, nie wiem czy zauważyliście, ale dzieci nie są natrętne. Dzieci nie są takie niegrzeczne. O tak, trzeba to ująć, niegrzeczne. One są grzeczne i z wyczuciem. Znają swoje miejsce. Znają definicję dystansu. Niestety na mapie nie widać ich dróżek. W sumie nie ma za bardzo. A witam, hello. Tutaj życie sobie płynie. Też troszkę większe, że tak powiem, podwórko. Hello, how are you? O, Kapitan Ameryka. Kolega tutaj latawiec robi. Salam alejkum, hello. Powiem wam, że życie, oni tutaj chyba żyją na jakichś 5 metrach kwadratowych czasami. 10 metrów to chyba rarytas. U tego mojego kolegi to było z 10 metrów. 5. Salam alejkum. Myślę, że na jakąś herbatkę bym się załapał. Proszę zobaczyć, jak drzwi zabarykadowane. Robi to wrażenie, co? W sensie pochodzić po takim miejscu. Naprawdę. Gdybyście mnie teraz zapytali, kierowniku, jak stąd wyjść, za cholerę nie wiem. Nie mam pojęcia.
alaikum. Hello. Hello. Przechodzę, co tutaj się dzieje? O, spawanie. Przejdę czy nie przejdę? Hard work. Hello guys. Yes. Sorry. Tutaj ziomek, wiesz, tutaj pranie, tutaj maszyna do szycia, tutaj spawa, tutaj, wiesz, drzwi zabarykadowane. Proszę. Lokalny ten sprzedawca z lokalnymi ciuchami. Jak on tędy wychodził, to ja tędy wejdę. Tutaj dziewczyny coś robiły. O, patrzcie na to. Patrzcie na to, jakiś szczurzysko. Widzicie? Tutaj za tym się schował. Patrzcie, jaki ogon. O, ależ dupa. Kurczę. Idę za nim. Prowadź, mordo. Tu kanalizacja, ale szczurów. Tam był jeden, tam kolejny. No, co się dziwić. No, słuchajcie, są ludzie, to jest i siku, i są pomyje. Nie ma co się dziwić. Ciemno jak pod sandałem. W takich miejscach najgorsze, co może być, no to właśnie takie choroby związane z czystością, z higieną, moi drodzy. Wiecie, jakiś dur brzuszny, jakieś salmonelle. To są powszechne sprawy. O, ludzie. Wow. Hello. Babington. Kolejne podwórko. Dziewczyny się wstydzą. Nie ma czego. Idę. Hello guys. How are you? Very good. Thomas. Hello. Salam alaikum. Jaka kultura? Chciałbym tylko powiedzieć, że ludzie tutaj są bardzo przyjaźni. I say that people here in Derby, they are very friendly. Yeah, you're friendly, good friendly. Very good friendly. In principle, India. Super friendly. Yeah. Super. Idę dalej. Powiem wam, że są ciekawi. Tak jak widzicie, nie ma żadnych złych doświadczeń tak na dobrą sprawę. Idziemy dalej. Poland. Poland. Yes, Poland, Europe. We'll go Yes. country. Thank you so much, brother. Good day for you. Thank you. Salam. Z tymi fabrykami to powiem wam ciężko trochę, bo gdzieś nie mogę trafić. Ale bym stryknął w nosę. Patrz, jak język wystaje. Salam alejkum. Śpi. Przysnął, ty. Przysnął gość. Rowerki, zobaczcie, nie poprzypinane. Normalnie postawiony. Hello. What's your name? Nisha. Nisa, nice to meet you, Nisa. Gdzieś tutaj wylazłem tak, że w sumie... Hello, brother. Że nie wiem, gdzie wylazłem. Jakaś główna arteria. Muszę teraz znaleźć kolejną odnogę wejścia do Darawi. Staram się znaleźć jakąś malutką fabrykę, gdzie będę mógł wejść z kamerą, ale nie jest to takie proste, bo one są pozamykane w tych malutkich domkach, gdzieś tam na górze, na dachach, czy w środku i tego nie widać, ale tutaj wejdę do intendera. Oj, it's okay. Tutaj wam pokażę. Indian traditional gold biżuteria. Wow, zobaczcie, ile tego tutaj jest. It's expensive, the ring. No. To jest ciekawe, że 1 gram złota to jest dokładnie $166, co daje 600 złotych. Więc siłą rzeczy dajcie znać, czy to jest tanie, czy to jest drogie, bo tutaj się na gramy kupuje. Jak pierścionek na przykład waży 1 gram, na przykład taki sygnet, proszę. It's a symbol of Indian A, okej. constitution. Mhm. Tutaj religijny symbol. Ten, nie wiem ile może być, 1,5 grama? How many grams? 4 gram. 4 gram. Yes. Okej, czyli to będzie kosztowało 2400 zł, taki pierścionek. Idziemy. Próbuję się teraz przebić do kolejnej części. O, to jest jakaś główna droga, więc tu mi nie leży. Muszę wejść do środka.
troszkę, że tak powiem, zaryzykować. Zobaczcie, restaurant z dostawą do chaty. Nothing. Z dostawą do chaty jest wszystko. Idziemy dalej. Hello. Widziałeś jak splunął? Jednym strumieniem. Czujesz? Myślisz, że to takie proste? Nie, w życiu nie jest nic proste. Wszystko jest skomplikowane. Wymaga doświadczenia. Ale korki, co? Mordo. Tam jest nasze wejście. Podejdźmy teraz do lokalnego pana, który sprzedaje ciastka i herbatę. Hi, I'm Indian. Hello, Hey, brother. Poland. Hello, bro. Hello, mój nowy kumpel. Thank you. Słuchajcie, You are coming in India. prawie... Salam alaikum. You Proszę visit in zobaczyć. election time. Election time, it's true. Zobaczcie, przeróżne rzeczy można tutaj wypić. Co chciałbym jeszcze powiedzieć? Zobaczcie, że tutaj nie ma nachalnego żebractwa. I to trzeba przyznać szczerze. Tutaj z tym kolegą prawie się pobiliśmy. Bo ja mówię, że ja zapłacę, on mówi, że nie, że on zapłaci. Ja mówię, że ja. I tam, wiecie, no już tak odciągam go, żeby zapłacić. On mówi, że nie ma bata, on ten. Please go. O, This is a respect for Indian culture. to jest coś związanego z tą elekcją dzisiaj. Nie mylić z erekcją, z elekcją. Polityczną tutaj in Mumbai. Political election in Mumbai. Mumbai. No, Only Mumbai. dokładnie. I tutaj kolega tam właśnie w tym działa. W każdym razie wasze zdrowie. But a very sweet, for your diabetic, na? A little Without bit. sugar, No, it's okay. Without sugar. But it's small, it's okay. Ja cukrzykiem jestem, więc muszę pić... We try one on a cuisine, Indian cuisine. Bro. No. Please. No, but... One, please. Ale- Please. Ek dekho, please. It's a salty. Half. Sir- You have Yeah, and I yeah, have. ha. Po połowie. It's salty. This is the sweets. Matlab, Half. sweets, Yeah. sweets and salty. Mix. No. Okej. Combination. How's it? Spoko. Cukrzykom nie można takich rzeczy jeść. I am. Come on. Pura ghumata tumko. Chalo. Kurde, kolega już mi się przykleił. Ja chciałem sam trochę pójść, a tutaj już mam kolegę. Kurde, myślałem, że kolegę, że tak powiem, zgubiłem. Bo to jest trochę tak, że znalezienie przewodnika tutaj, takiego zakumplowanie się nie jest trudne. W każdym razie to później eliminuje kontakt z innymi osobami, bo jak masz osobę, która cię przewodzi, ciągnie za rękę, no to niestety inne osoby już się trzymają z daleka. Ale jeżeli jesteś sam, przyciągasz wszystkich jak magnes. To na dłuższą metę jest bardzo męczące, ale na krótką metę jest fantastycznym, fascynującym doświadczeniem wejścia w lokalną kulturę. Zatopienia się chociaż przez chwilę. Yes. Engineering works. Engineering works. Okej, inżynieria tutaj. Zobaczcie, on tu toczy. Tokarka. Zobaczcie, jaki piękny warsztat, jak elegancko zrobiony. Wow, beautiful. Thank you. Niesamowicie, zobaczcie, jaki porządek. Ja bym chciał zaznaczyć slam z slamsem, trochę syfu, ale zauważcie, że ci ludzie tutaj pracują sobie. Don't touch. Zobaczcie, tutaj mają drukarnię opakowań. To już jest trochę inna część. Tutaj bardziej taka przedsiębiorcza, tak mi się wydaje, ale o właśnie, co oni tutaj robią? Chłopaki, smród jest. Mogę tylko i wyłącznie wywnioskować, że tu się obrabia skórę. Skórę się obrabia. Tutaj szczurek śpi. Co tu się obrabia, ty? Kurde, widzicie, z czarkami trzeba uważać. Co oni tam robią? Nie wiem. No tutaj mnie nie dopuścili. Nie mogę wejść, więc no nie będę się pchać. Kurde, powiem wam tak, tutaj czerwone te flagi, a mi ten gostek dał tą pomarańczową.
On mi dał pomarańczową i przekichane, bo ja nie wiem, czy to nie jest opozycja. Hello. Przekichane. Powiem wam, że takie prezenty mogą wkopać na ostro. Różne są toalety. Są toalety, hello. Są toalety, słuchajcie, publiczne, tak porozrzucane po różnych miejscach. Zobaczcie, zbierają śmieci regularnie. O, jest świątynia. Tego jest dużo. Tutaj zobaczcie. Folie przed monsunem, bo jak się niestety pora deszczowa zbliża, to siłą rzeczy dach przecieka. Kto bogatszy blachę wymieni albo połata, kto biedniejszy. Niestety. Kurde, 3 psy. Przekichane. Boję się. Ja się właśnie boję takich sytuacji. Takiego kontaktu z czarinami. Hello, bro. O, właśnie, to jest właśnie ten kontrast, o którym mówię. Zobaczcie, ludzie żyją sobie w centrum miasta, że tak powiem, bo to jest bardzo dobra lokalizacja, ale wygląda to jak wygląda. A, słyszę jakiś pociąg. No właśnie, Dharawi rozciąga się właśnie, zobaczcie, wzdłuż linii kolejowej. Zerknijcie, jak to z góry wygląda. Prawilny slums, jeden z większych w Azji. Hello. Poland. Ludzie mnie pytają, skąd jestem. Czy Polska komuś coś mówi? Ciężko powiedzieć, raczej nie. Bardziej Holand. Życie, zobaczcie, się tutaj rozciąga. Gdzie ja teraz idę? Nie wiem. Biżuteria, kwiaty, latawce. Ale piękny widok. Ciekawe jest to, że w tak problematycznym miejscu, a wiecie, że ja nie odpuszczam takich miejsc na świecie, w różnych częściach świata, na przykład porównując to teraz do Kenii, do slumsów w Kenii, jak tam było niebezpiecznie, jakie tam napięcie było, jaka agresja, jaka dynamika w ogóle zmian. Względem tutaj Dharawi, to powiem wam, że no to jest raj, ale mówię to już jako osoba, która tych miejsc zaliczyła bardzo dużo. Z reguły w takim sklepiku kupisz podpaski dla kobiet, co nie jest takie oczywiste, czy takie słodycze. Zobaczcie, ile małych biznesów sprzedają drobne rzeczy. Jedzonko, no tutaj ciężko być głodnym. Hello guys, hello. Dużo dzieci, co? Bardzo dużo dzieci. Hello. Hello. Hi sir, how are you? Very good. Where are you? Your dog? Yeah, my dog. Nice. From where are you? From Poland. Poland. Yes. Nice dog. I will jump. Come here. No, it's okay. Where are you going here? To jest, słuchajcie, jakiś taki, nie wiem jak to nazwać. Shiv Mandir, Lord Shiv. You know? Okej. What is your name, sir? Thomas. Thomas. Kurde, pies chodzi mi przy nodze, wącha mnie. Can I... This is a chakli. This is the snacks. Snacks? He makes. It is a factory. Ah, wow, The nice. snacks. Best masala chakli. Yes. To są takie do herbatki. You do this also? It is a, To mąka. yeah, it is a, like a chapati, you know? Chapati. Yeah. Ah, okay. Flavor to make chapati. Yeah, to make Ah, flavor. wszystko jasne. Can I look inside? Yeah, you can go. Why thoda round marta hai? Tutaj kolega mnie wpuścił. Tutaj mąka. A, robią ten. Hello guys. Good job. Aj. Tutaj piec robią. A, okej. It is a Piecy making. do wypalania. Słuchajcie, z Dawidem. Dawid ma kolegę w Pradze. Chodzimy do kolejnej małej fabryczki. It is a
Hello guys. It is the cloth. Ah, the clothes. Yeah, they sell here. Ah, zobaczcie ile materiału. And the guys, they do this. Yeah, they do this. Nice, good job guys. Wow, amazing. Zobaczcie jakie te fabryki są małe. Jego tato chrześcijanin. Powiem wam, że pochodzimy jeszcze chwilkę, pokręcimy się i trzeba się zabijać. But either था ना इसका Bo z prostej przyczyny, ale chlorem tutaj śmierdzi, ale to dobry znak, bo chlor jest antybakteryjny i antywirusowy. Więc dobrze, dobrze, ale ja będę musiał się zaraz zabierać stąd, bo powiem wam, że w nocy Sir, come this way. tutaj lepiej nie tego, lepiej nie chodzić. Kolega się trochę zakręcił, zakręcił się. Ja myślę, że ja rzadziej się gubię niż niektórzy lokalni tutaj. David, Yes. if I ask you, is dangerous to come here? Sir, if you want some people who knows people over here, so some people they are very dangerous. Okej, i niektórzy ludzie mogą być bardzo niebezpieczni tutaj. Kurczę, mi ciężko to But wiecie. बंद हो गया? Zamknięte też. Close. Close, finish. Pozamykane, 15:30 do domu. Oni tutaj naprzeciwko robią te przekąski, bo Hindusi bardzo lubią przekąski i tutaj sprzedają. Wiecie, tutaj się to jest taka hurtownia. Proszę, to są... O, małe sklepiki tutaj przychodzą, kupować duże paki, żeby później można było to rozsypać i taniej sprzedać. O, takie churrosy hinduskie do herbatki. Uwielbiają rzeczy z mąki. Tutaj są peanut, orzeszki. Tutaj co tutaj? Tutaj chyba jakieś takie kuskus. Dużo tego. चलिए वो वाला बाइक Wow. Ale kulki szklane jeszcze u nas były w pastach kiedyś, słuchajcie, popularne. Wow. Jakie kolory. To się gra, to jest gra właśnie w kulki, co i chłopaki grają. Z każdego rogu zbiera się zawsze jakąś osóbkę. Jakieś dziecko przyjdzie, jakiś pan akurat ma wolne, to przyjdzie. Więc sobie tak chodzimy, ale ja teraz będę już szukać wyjścia, bo zobaczcie jak cień pada, widzicie? To jest złota godzina, już się zbliża złota godzina, a złota godzina w podróży, o majteczki poszły, to jest taki moment, w którym trzeba się z takiego miejsca już zawijać, bo może być nieciekawie, a żałuję tylko, że się nie udało wejść do tych fabryk, takich wiesz, do garbiarni, czy do tych, gdzie się wytwarza garnki z gliny, wypala, ale może się uda. Hello guys, cricket! Nice! Może się jeszcze uda. No China! Europe! Ja nie Chińczyk! Do Chińczyk. Zobaczcie jak pięknie kwiatki powieszane tutaj na murze. Każdy dba jak może. O! Parking na rower. Można? Można. Słuchaj się, dzieciństwo się przypomina. Dobrze, to jest podstawa. Trzeba eksplorować. Trzeba się wdrapywać. Niesamowite. Czuję się troszkę jakbym był na takim polskim osiedlu w latach 90. Wiecie, tutaj dzieci żyją, tutaj się dzieje. Zobaczcie, to jest dia. To jest świecznik z masy kind of design. gipsowej zrobiony. Zobaczcie jak pięknie zrobiony, przyzdobiony. Na Diwali przeważnie się, bądź na inne święta, bądź do ołtarzyków się takie właśnie daje. O, pani tutaj zobaczcie przyzdabia. Precyzyjna robota. Piękne, beautiful. By this. Zobaczcie takimi małymi precyzyjnymi ruchami, nie? Tu się obcina i można tak ten barwnik nakładać. Panie cegiełki znalazły. Powiem wam, że bardzo zróżnicowany jest ten slums. Z różnych stron jest inny, ale taki niepowtarzalny bym powiedział. Tu widać, że to jest stara część. Ta idąca właśnie przy torach to jest najstarsza część, jaką można sobie, wiecie, wyobrazić. Zobaczcie, jakie one małe są te domy. Okej, no problem. Patrzcie, co tu chłopaki robią. Te latawce puszczają. Ja tutaj przejdę, zobacz, tak wygląda dom.
jeden dom. Tutaj, tak jak idziemy teraz, one są poburzone, bo rząd powyburzał po to, żeby tutaj zrobić jeszcze kolejną nitkę pociągową. Bo tutaj po lewej mojej są, słuchajcie, te. Hello! Tutaj są, słuchajcie, po prostu... पतंग उड़ा रहे हैं पतंग उड़ा रहे फोटो खींचेंगे क्या No spokojnie, daj powiedzieć, ty mordo. I ich poprzesiedlali. Where they push the people? It is in with the VR. They are to the big buildings. Yeah, for building they shift all the people on one building. So they got Good there. condition? Yeah, good condition. Okay. First it was not nothing, so these Okay. people went safe. So after that, government has make all over Okej, there. bo zobaczcie teraz na to, pokażę wam ciekawy obrazek. Zobaczcie tutaj, my Many jesteśmy poor people teraz... comes here. Okej. Tutaj jesteśmy na slumsie, tu jest linia kolejowa, a tu jest szpital rządowy. Tu właśnie przyjechał pociąg. Government, jest correct. I tutaj chcą właśnie to rozbudować. Czy rząd daje lepsze warunki? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Oglądałem dokument, że jednak bardzo często ci ludzie wychodzą jak Zabłocki na mydle, bo żyjąc w bloku trzeba płacić oczywiście czynsz, tak? Oni nie są przygotowani na to. Nice. Na to, żeby płacić takie, wiecie, drogie czynsze poza miastem. Bo ziemia tutaj w centrum jest limitowana. Jej już nie będzie więcej. Where you from? From Poland. Don't worry, David. Thank you, David. No zobaczcie, to już jest właśnie początek likwidacji slumsu. यार मानूस No problem, no problem. No, it's okay, it's okay. Thank you, thank you. Thank you, guys. Thank you. W głowę się uderzyłem trochę. Wszyscy się rzucili na pomoc. Powiem wam, że ja już się trochę zmęczyłem tutaj chodzić. Hello. Chodzeniem. Te mroki mnie po prostu, powiem wam, trochę męczą. Już hello. O, ale się walnąłem. Proszę, zobaczcie. I żelki są. Jelly. I jakieś tutaj do napojów. Co tu jeszcze mają? Jakieś snacks. Zobaczcie. Sprzedaje pan małe ilości, bo tutaj, wiecie, przychodzą to, za piątaka można lizaka kupić. Zobaczcie, tutaj musi być gdzieś fabryka, wypalarnia właśnie takich garnuszków. Proszę, ceramicznych. Ale to jest delikatne, wypalone z gliny. Zobaczcie, sobie tutaj leżą, ale wypasiona. I tutaj pewnie kolorują i sprzedają. Proszę, zobaczcie, na czarno, w pigmencie. O, to jest do przygotowywania potraw. To jest do jedzenia, tak. Tutaj na przykład lassi można pić. Lassi, okej, dokładnie. Zobaczcie, tutaj dzielnica, gdzie przesiedlili już mieszkańców slumsów do bloków. To są stare bloki. Zaraz pokażę wam nowy projekt przesiedleniowy. To są nowe bloki. Zobaczcie, jak one wyglądają. Normalnie klatki nie jak w slumsie na boki, tylko w górę. I zobaczcie to. Wszędzie kraty. Jak są kraty, to jest strach przed tym, że ktoś się do chaty wdrapie. Zobaczcie, nawet tam wysoko są kraty. To oznacza, że albo ludzie się boją, może to oznaczać też, żeby były dzieci bezpieczne, żeby nie wyleciały. No ale myślę, że tutaj obydwa te aspekty, o których właśnie wspominam. Albo żeby rzeczy nie wyleciały, nie? Bo zobaczcie, ile tego tutaj jest. No China. Salam, hello. I'm not from China, Europe. Brother. Muslim Nagara Sada Bahar. To jest projekt przesiedleniowy stworzony przez właśnie tych deweloperów, którzy tutaj chcą budować. To jest trudna sprawa, przesiedlić tak dużo ludzi. Niesamowite. Ogólnie ta część miasta, no mistrzostwo. Hello, brother. Mistrzostwo niesamowite. Hello, brother. Hello. Mistrzostwo niesamowite. Powiem wam, że ciężko jest w jakimkolwiek miejscu na świecie uzyskać takie emocje, które wywołuje bycie właśnie tutaj, w tym miejscu.
ale blokowiska. Latawiec z papierków. Latawiec z papierków, ale kreatywny. Coś musiało się wydarzyć, zobaczcie. Zawał serca w takim korku. Nie ma praktycznie możliwości, żeby zdążyli. Moje ziomy z demonstracji. Słuchajcie, nie chcę nic mówić, ale jeżeli ktoś z Was jeszcze nie kupił książki Ludzie Drogi papierowej, no to zapraszam na Allegro, proszę tam wpisać Ludzie Drogi, kupić, mieć, przeczytać, przekazać kolejnym pokoleniom bądź członkom rodziny, żeby też mogli popodróżować po Afryce. Zostało trochę jeszcze egzemplarzy, więc proszę korzystać. Proszę nie zwlekać, bo do druku może nie być, tak jak z pierwszą książką. Ale się kilka razy w łeb walnąłem, ale kapelusz mnie ochronił. Powiem Wam, że no normalnie banie można rozbić. Zerknę tylko, czy psów nie ma. Z tymi psami to jest przekichana sprawa. Słuchajcie, będziemy kończyć odcinek ze względu na to, że po prostu no, czas tutaj na slumsach się trochę przeciągnął. Nie sądziłem, że będzie to tak ciekawa podróż. Rozumiecie? Podróż, która ukazuje slumsy z zupełnie innej perspektywy. Z perspektywy przedsiębiorczości, z perspektywy czystości. Bo ten poziom czystości, który dzisiaj widzieliśmy, zwłaszcza na początku odcinka, nie jest taki oczywisty. Więc moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za podróż. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co czujecie po obejrzeniu, po tej wycieczce, zwiedzaniu, podróży po slumsach bombajskich, które naprawdę zauroczyły mnie. W 100% mnie, moi drodzy, zauroczyły tak, że jeśli wrócę do Bombaju, na pewno jeszcze zrobię z tego miejsca odcinek. Wszystkiego dobrego, łapeczka, komentarz, podanie odcinka dalej, hello i udostępnienie. Hello! Trzymajcie się serdecznie, dużo ciepła. Powiem Wam, że naprawdę Bombaj robi na mnie ogromnie pozytywne wrażenie. Nie pamiętam już dawno, żeby jakieś miasto w różnych jego częściach zrobiło na mnie aż tak pozytywne, wiecie, wibracje. Ja czuję, że ja się tutaj dobrze czuję, że to jest jakieś moje miejsce, reinkarnacja, że ja tutaj może kotem byłem w poprzednim wcieleniu, a może psem, że tak kurczę, teraz ich nie lubię. Nie, raczej kotem. Kiedyś mnie te psy musiały ganiać, chyba. Nie wiem, o co chodzi, ale chyba mam duszę kota, duszę pulpeta. Trzymajcie się serdeczności, wszystkiego dobrego, kłaniam się nisko.